Jakiś czas temu jeden z moich sąsiadów powiedział mi z ogromnym entuzjazmem, że właśnie się zapisał do agencji dla statystów, bo jeden z jego znajomych podobno zarabia nawet 400 funtów dziennie na Gwiezdnych Wojnach. I co ja mu miałem powiedzieć? Bo ja sam spędziłem w tej branży ponad dekadę, pracowałem przy hollywoodzkich filmach, serialach i reklamach i właśnie dlatego w tym filmie opowiem Ci dzisiaj o powodach, dla których ze statystowania zrezygnowałem. I nie po to, żeby kogokolwiek zniechęcać, ale żeby pokazać, jak ten świat wygląda z perspektywy człowieka, który naprawdę poznał go od środka. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda świetnie, no przecież pracujesz przy wielkich produkcjach, znani aktorzy, kostiumy, plany filmowe, a do tego jeszcze stawki, o których wiele osób może pomarzyć. Ja sam przez długi czas myślałem, że to jest świetny kierunek dla mnie, jednak z czasem zrozumiałem, że jest ogromna różnica między tym, jak my ten świat postrzegamy z zewnątrz, a tym, jaki on naprawdę jest od środka. I właśnie ta ogromna różnica sprawiła, że w końcu podjąłem jedną z ważniejszych decyzji w całym swoim życiu. A jeśli chcesz wiedzieć, ile naprawdę zarabiają statyści na hollywoodzkich planach w UK, to zostań do końca, bo najpierw warto się dowiedzieć, co jest od ciebie wymagane, zanim otrzymasz jakiekolwiek pieniądze. Zapraszam! Jeśli chodzi o statystowanie, czy ogólnie o ten hollywoodzki show biznes, tam pieniądze nie są żadnym problemem. No może jakimś małym, malutkim, ale nie super wielkim i to nigdy nie była, nie jest i nie będzie przeszkoda. Tych hollywoodzkich produkcji w samym UK kręci się od kilku do kilkunastu rocznie, a zdjęcia do takiego przykładowego filmu trwają minimum 3 miesiące, więc można by sobie pomyśleć, że tych dni zdjęciowych jest wiele i również jest mnóstwo kasy do podniesienia z planu filmowego, ale ta praca to nie jest stała umowa, czy nie wiem, etat od poniedziałku do piątku, od 9 do 5. To jest samozatrudnienie, czy jak kto woli zero hour contract, co oznacza, że nie będziesz pracować przez 52 tygodnie w roku z możliwością urlopu. Owszem, może się zdarzyć, że podczas jednego filmu będziesz pracować, dajmy na to 5 czy nawet 6 dni w tygodniu, ale równie dobrze może się zdarzyć, że nie będziesz pracować przez długie tygodnie albo nawet i miesiące. To, czy dostaniesz angaż przy jakiejś produkcji, zależy tak naprawdę w pierwszej kolejności od twojej agencji, która wyśle twój profil do produkcji, no a potem produkcja musi cię zaklepać, bądź też nie, i to produkcja decyduje, gdzie i jak długo będziesz pracować. Natomiast ja też zauważyłem z czasem, że w tym, nazwijmy to, hollywoodzkim show biznesie w UK, to zwłaszcza za kulisami kręcą się te same osoby, które po którymś tam razie już znają twoją twarz, imię, nazwisko i do czego jesteś zdolny bądź zdolna. Do tego jeszcze wrócę później. Ale załóżmy, że potwierdzili cię do jakiegoś filmu. Podam ci taki przykład. Jakiś czas temu zostałem potwierdzony jako statysta do filmu Maleficent, czyli Macocha z Angeliną Jolie, i jakiś miesiąc przed rozpoczęciem zdjęć dostałem bardzo pięknego maila, w którym pisało, że będę potrzebny podczas kręcenia jednej sceny i zdjęcia będą trwać 4 tygodnie. Ale gdy pojawiłem się pierwszego dnia na zdjęciach, okazało się, że to już nie będą 4 tygodnie, tylko 5 dni, a w ostateczności pracowałem 4 dni, z czego 4. dzień to był tak zwany heavy pencil, czyli jak to woli. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będę potrzebny produkcji, ale jest również taka możliwość, że mogą mnie w ostatniej chwili skreślić. I ja wtedy też zrozumiałem, że booking na filmie, jaki by on nie był, czy też potwierdzenie, wcale jeszcze nie oznacza, że będziesz tyle pracować, a w zdecydowanej większości przypadków ten pierwszy booking, a tyle, ile ostatecznie przepracowałem na danym filmie, to były 2 zupełnie różne światy. Z jednej strony ja staram się to zrozumieć, bo produkcje filmowe zawsze jak planują, to planują na górkę. To normalne, że lepiej, żeby było więcej czasu przeznaczone na jakąś scenę niż mniej i faktycznie pewnych rzeczy nie da się przewidzieć, pewne rzeczy idą wolniej, inne idą szybciej. Natomiast my, statyści, w tej całej układance jesteśmy tak naprawdę najdroższym elementem, bo mimo, że jesteśmy tą najniższą warstwą w tej całej hollywoodzkiej piramidzie, to nas jest najwięcej. Bywały sceny, gdzie bukowano nas po 100, po 200, 300, a nawet i 500 osób. I każda z tych osób dostaje normalnie płacone dniówkę, catering, kostiumy i cała reszta. To są ogromne pieniądze i w sytuacji, kiedy produkcja planuje na górkę, to naturalnym jest, że będzie też szukać oszczędności, a statyści są tym pierwszym miejscem, w których tych oszczędności produkcja będzie szukać. Dlatego też nie powinno cię zdziwić, kiedy najpierw dostajesz maila, który ci obiecuje złote góry i nie wiadomo ile dni na planie. Miały być 4 tygodnie, a zostały 4 dni. I wtedy też zrozumiałem, że taki sposób zarabiania na życie niekoniecznie jest tym, co tygrysy lubią najbardziej. No na pewno nie ja. A tak w ogóle to jeśli śledzisz mnie od jakiegoś czasu, wiesz, że ja w showbiznesie zajmowałem się nie tylko statystowaniem, natomiast jeśli jesteś nową osobą i nie wiesz, co takiego jeszcze porabiałem w swoim życiu, zwłaszcza w showbiznesie, to nagrałem na ten temat osobny film, a linka do niego znajdziesz na dole w opisie, w przypiętym komentarzu oraz w rogu ekranu.
Załóżmy jednak, że już cię potwierdzili i spędzisz sobie kilka albo kilkanaście dni na amerykańskim blockbusterze. Jak to wygląda w praktyce? Jak już mówiłem wcześniej, statystowanie to nie jest umowa na stałe i to nie jest poniedziałek, piątek, 9:05. Powiem więcej, ja nie przypominam sobie, kiedy ostatni raz spędziłem na hollywoodzkim planie 8, czy nawet niech będzie 9 godzin. W tej branży nadgodziny są regułą, a nie wyjątkiem i z doświadczenia powiem tak, że człowiek cieszy się, jeśli dzień pracy rozpoczyna się o 7 rano albo później, natomiast w zdecydowanej większości przypadków te dni zdjęciowe zaczynały się, nie wiem, 6, 6:30, a zdarzała się i 5 rano. Jak to wygląda w praktyce? Żeby dotrzeć na plan o 5 rano, to ja muszę wstać o jakiejś 2, 2:30, muszę do tego planu jakoś dojechać. Na szczęście w większości przypadków produkcja organizuje grupowe dojazdy. Najczęściej to jest albo jakieś studio filmowe poza Londynem, może być plener, ale nie ma to większego znaczenia, bo liczy się twój czas, który potrzebujesz na dojazd. Dobra, jesteś na planie, po czym następuje wpis na listę obecności, potem jest śniadanie, potem w zależności od tego, czy to jest film kostiumowy, czy nie, jest przebiórka w kostium, charakteryzacja, potem briefing i dopiero wtedy zaczyna się ten właściwy dzień pracy. Natomiast najistotniejsze z perspektywy statysty jest to, że nie ma znaczenia to, czy po tym oficjalnym rozpoczęciu przez pół dnia siedzisz sobie w poczekalni i gadasz ze znajomymi, czy też jesteś na tym właściwym planie przed kamerami i musisz pracować. Najistotniejsze jest to, że ty jako statysta tak naprawdę nie wiesz, jak długo czasu spędzisz na planie. Wspomniałem briefing. Na briefingu oczywiście asystent reżysera mówi nam dokładnie, co będziemy kręcić, jaka scena i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja nie przypominam sobie, kiedy po raz ostatni asystent reżysera powiedział nam, kiedy jest tak zwany estimated wrap, czyli przypuszczalny czas zakończenia pracy. Oczywiście my statyści mamy swoje sposoby na to, bo albo się spyta kogoś z kostiumowni, albo z charakteryzatorni, albo z cateringu, ale faktem jest, że członkowie ekipy dostają te tak zwane call sheets, czyli rozpiski, czy też plan dnia, natomiast statyści nigdy przenigdy. Ale gdybyśmy nie mieli tych swoich tajnych sposobów, to można by było zacytować klasyka, że czas sobie płynie, banalne tik-tak, a my nie wiemy, jak długo będziemy potrzebni na planie. A jeśli chodzi o mój rekordowy dzień pracy, to był to jeden z dni zdjęciowych na Kopciuszku, czy też Cinderella z Cate Blanchett. Po kolei, wstałem o 2:30, szybka herbata, wyleciałem z domu, wsiadłem do autokaru zorganizowanego przez produkcję, dojechaliśmy do studia. Dzień pracy rozpoczynał się o 5 rano, czyli wtedy też wpisywaliśmy się na listę obecności. Wtedy standard, czyli śniadanie, przebiórka w kostiumy, charakteryzacja i briefing. I potem zaczęła się praca, a ponieważ tamtego dnia produkcja bardzo się spieszyła, bo chcieli chyba nadrobić jakieś zaległości, to dzień pracy skończył się o godzinie 21, czyli jak łatwo sobie wyliczyć, ja w pracy spędziłem bite 14 godzin. Na szczęście ja przed zakończeniem pracy i wypisem byłem już przebrany z kostiumu filmowego w swój własny, prywatny. Byłem po kolacji, zresztą w ciągu dnia był catering za darmo, czyli śniadanie, obiad, kolacja, podwieczorki, owoce, napoje i tak dalej, i tak dalej. No ale 14 godzin to 14 godzin. A potem trzeba było jeszcze jakoś dojechać do domu i tu znowu wsiadłem w autokar i w łóżku znalazłem się o jakiejś 10:30 czy chyba 11, a następnego dnia dokładnie to samo. No może nie musiałem wstawać o 2:30, może o jakiejś 3 i też już nie pracowałem 14 godzin, ale zmierzam do tego, że to jest naprawdę wariacki tryb i ja miałem to szczęście, że nigdy nie pracowałem takich długich godzin więcej niż 3 dni pod rząd. Mam wiele szacunku dla członków ekipy, którzy przebywają na planie filmowym jeszcze dłużej niż statyści. Owszem, może i mają więcej płacone, ale z drugiej strony jak tak pracujesz powiedzmy 5 dni pod rząd po 14 czy 16 godzin i śpisz tylko po 3-4 i jeszcze musisz jechać z A do B, to w pewnym momencie przestajesz liczyć ile zarobisz, a zaczynasz liczyć swój czas, energię i zdrowie, które ci przypada bezpowrotnie. Zanim przejdziemy dalej, krótka przerwa i tradycyjnie przypomnienie, że jeśli podobają Ci się treści na moim kanale i chcesz więcej, koniecznie daj łapę w górę, a także kliknij w suba oraz w dzwoneczek, aby nie przegapić moich kolejnych filmów. Zachęcam Cię również do zostawienia swojego śladu w postaci komentarza, bo jestem ciekaw, co Ty sądzisz na ten temat, a ja z chęcią przeczytam Twój komentarz i chętnie odpowiem. Jeśli uważasz ten film za wartościowy i chcesz, żeby zobaczyła go większa widownia, to możesz go podbić, a jeśli chcesz wesprzeć moją twórczość, możesz postawić mi wirtualną kawę, a ja w zamian umieszczę Twoje imię, nazwisko bądź też nika na specjalnej liście w kolejnych kilku filmach. Linka do wsparcia masz tradycyjnie na dole w opisie, w przypiętym komentarzu oraz w rogu ekranu. Z góry wielkie dzięki, a my lecimy dalej.
Okej, załóżmy, że już jesteś w pracy, to znaczy w większości przypadków zapewne siedzisz sobie w poczekalni, albo rozmawiasz ze znajomymi, albo zbijasz bąki, albo po prostu siedzisz i czekasz, aż ktoś cię wezwie przed kamery. I wtedy też, nawet jeśli to jest twoja pierwsza praca, bardzo szybko zorientujesz się, że ty w całej tej układance jesteś tym najmniejszym puzelkiem, którego bardzo szybko można zastąpić. To znaczy, nie przesadzajmy. Zasady tutaj są proste, bo twoim szefem jest asystent reżysera i wystarczy, że słuchasz, nie zadajesz pytań i wykonujesz wszystkie polecenia co do joty bez większych problemów. Wtedy jest ok. Ale w przeciwnym wypadku, kiedy zachowujesz się niestosownie i tu akurat ten wachlarz niestosownych zachowań jest bardzo szeroki, bo wystarczy, że zadajesz za dużo pytań i to już może wydawać się troszkę podejrzliwe, to agencja tak naprawdę jest w stanie cię zastąpić kimś innym w przeciągu kilku godzin. Mi na szczęście to nigdy się nie zdarzyło. Ja przeżyłem coś odwrotnego, że to ja wskakiwałem w czyjąś rolę kilka razy. Na przykład dzięki temu zaliczyłem 2 dni na planie The Guardians of the Galaxy, ale mówię ci tylko o tym, że takie rzeczy mogą się zdarzyć. Ja najczęściej wskakiwałem w czyjąś rolę dlatego, że miałem bardzo podobne parametry fizyczne do tej osoby, która była przede mną, ale z drugiej strony już jakoś nie byłem na tyle ciekawski, aby dowiadywać się, czy ta osoba przede mną wyleciała z powodów dyscyplinarnych, czy był też jakiś inny powód. Natomiast jeśli chodzi o zachowanie się na planie, to w zasadzie to samo. Bądź miły, asystent reżysera jest twoim szefem, słuchaj, co się do ciebie mówi i wykonuj polecenia. To wszystko. Akurat asystenci są raczej dosyć konkretni, żeby nie powiedzieć asertywni i wymagający, natomiast ja to potrafię zrozumieć, a zrozumiałem to tym bardziej po kolejnej sytuacji, jaka znowu się zdarzyła na Kopciuszku. Tam jednym z asystentów odpowiedzialnych za statystów był człowiek, którego dla potrzeb tego filmu nazwijmy Ben. Ben był bardzo konkretny, asertywny, nie wyglądał na człowieka, którym można było łatwo pomiatać, ale my statyści też czuliśmy do niego respekt i koniec końców pracowało się nam całkiem przyjemnie, biorąc poprawkę na to, że to były długie godziny i cała masa innych niekoniecznie miłych okoliczności. Natomiast parę tygodni po zakończeniu zdjęć do Kopciuszka miałem okazję spotkać Bena po raz kolejny na jakiejś dużo mniejszej produkcji. On znowu był tam jednym z asystentów reżysera, a ja byłem tym razem drugoplanowym aktorem. Miałem też okazję chwilkę dłużej porozmawiać z Benem. Wtedy też, korzystając z okazji, powiedziałem Benowi, jak wygląda praca na wielkim planie filmowym z perspektywy statysty. On mi powiedział, że różnica polega na tym, że wielkobudżetowy film to jest wielkobudżetowy film. Te produkcje rządzą się innymi prawami. Tutaj jest dużo większy budżet, dużo większa odpowiedzialność, i co się z tym wiąże, dużo większy stres. Natomiast na koniec on jeszcze dodał, że tak samo jak statyści, asystenci reżysera też są bukowani przez agencję i oni również są podatni na to, co zrobi produkcja, czyli oni też mogą być zabukowani na dłuższy okres czasu, nie wiem, miesiąc, 2, góra 3, ale im też zdarza się, że z jakiegoś dnia czy tygodnia zostają w ostatniej chwili skasowani. No cóż, nie powiem, żebym poczuł się z tego powodu szczęśliwszym człowiekiem, ale przynajmniej znałem punkt widzenia z tej drugiej strony barykady. A skoro już mowa o wzajemnych relacjach między asystentami reżysera i statystami, to tutaj muszę obalić jeden mit, mianowicie taki, który mówi, że my statyści to nic tylko bydło, które nie dość, że można łatwo zastąpić, to jeszcze można nim łatwo pomiatać. Owszem, w 100 czy 200 osobowym tłumie pośród moich bardzo dobrych znajomych, którzy jednak w zdecydowanej większości wiedzą, jak ten świat się kręci, zawsze znajdzie się 1 czy 2 czarne owce, ale to nie oznacza, że trzeba wrzucać wszystkich do jednego worka. A kluczowy przykład w tej sytuacji to jeden z moich bardzo dobrych znajomych, on miał na imię Peter i on faktycznie był wielkim pasjonatem filmów i telewizji. A po czym to można było poznać? Moim zdaniem pasja to nie to, że siadasz sobie na kanapie i przełączasz kanały na pilocie, tylko pasja jest wtedy, kiedy tak jak Peter przez ileś dni w tygodniu czy w miesiącu wstajesz o 2 czy 3 w nocy, zbierasz ekipę do swojego auta i potem razem jedziemy gdzieś tam na jakiś plan, aby rozpocząć dzień pracy o 6:30. W dodatku Peter miał zaawansowanego raka i gdziekolwiek jechaliśmy, członkowie ekipy już go znali i o tym wiedzieli. Z tego, co ja widziałem na własne oczy, nikt nigdy, zwłaszcza ze strony asystentów reżysera, nigdy nie traktował Petera jako człowieka 3. kategorii. Wprost przeciwnie. Asystenci byli bardzo mili w stosunku do niego, bardzo uczynni, bardzo pomocni, a i Peter też rewanżował się tym samym. Zresztą dla niego nie miało znaczenia, czy byłeś wyżej czy niżej w tej całej hierarchii hollywoodzkiej. On zawsze był miły, uśmiechnięty, rozmowny, przyjacielski. Niestety w którymś momencie ten zaawansowany rak go pokonał, ale nawet wtedy, to znaczy na łożu śmierci, w swojej ostatniej woli powiedział, że chce zostać pochowany w trumnie, która kształtem przypomina budkę telefoniczną z Doctor Who. Spoczywaj w pokoju, Peter. Bardzo nam ciebie brakuje.
A jeśli chodzi o samych statystów, to warto teraz poświęcić im parę słów, bo być może dzięki temu zrozumiesz również decyzję, jaką ja podjąłem. Moim zdaniem statyści dzielą się na dwie grupy. Pierwsza grupa to są ludzie starsi, czyli emeryci, renciści, którzy swoje już przepracowali, swoje już przeżyli, nie wiem, to mogli być emerytowani nauczyciele, bankierzy, kierowcy. Zdarzali się też ludzie, którzy mieli własny biznes i go sprzedali. I dla tych ludzi statystowanie to jest faktycznie ekstra, to jest coś na górkę, czyli oni mają własną emeryturę, a wszystko, co przepracują i zarobią na planie, to jest dla nich tak naprawdę czynnik dodatkowy, bez którego ja myślę, że też mogliby sobie poradzić. I ja w pewnym sensie trochę im tego zazdrościłem, ale z drugiej strony z tymi ludźmi naprawdę fajnie się rozmawiało, ja nawiązałem wiele kontaktów, a przy okazji mój angielski wszedł dzięki temu na dużo wyższy poziom. Natomiast druga grupa, której chciałbym poświęcić więcej uwagi, to są ludzie młodsi, czyli ludzie, którzy mieli tyle lat co ja, bądź ludzie młodsi, czyli nastolatkowie, dwudziestolatkowie z tak zwaną ambicją, czyli to mogli być młodzi aktorzy, artyści, nie wiem, muzycy, malarze, pisarze i tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie tych ludzi łączyła jedna cecha, mianowicie, że oni mieli tą tak zwaną ukrytą agendę, czyli jakiś swój większy plan, który chcieli rozwijać, ale w drodze do zrealizowania tego swego planu, czy też osiągnięcia celu, no wiadomo, trzeba płacić rachunki i dla nich statystowanie to było nic innego jak sposób na zarabianie pieniędzy. Jako tak naprawdę ten element ich planu. I niby nie ma nic z tym złego, natomiast każdy młody aktor w UK, który spędza za dużo czasu jako statysta, to tak naprawdę może robić sobie tylko szkodę. Dlaczego? Dlatego, że w Zjednoczonym Królestwie szufladkowanie ludzi jest na porządku dziennym. Już mówiłem wcześniej, że ta branża to jest tak naprawdę jeden bardzo mały świat, gdzie każdy każdego zna. Jeśli my, statyści, obracamy się w tym środowisku przez dłuższy czas, to jest więcej niż pewne, że naszą twarz zna i każdy asystent reżysera, każdy kierownik castingu, czy ktokolwiek inny, kto miał z nami do czynienia na planie. I o ile w Stanach Zjednoczonych, z tego co mi mówili, sytuacja wygląda inaczej, tam jeśli ktoś ma odpowiednią ilość czasu przepracowanego na planie filmowym jako statysta, to taka osoba ma zdecydowanie większe szanse na zrobienie kariery aktorskiej. No dość powiedzieć, że statystami byli na przykład Harrison Ford, Bruce Willis, Brad Pitt czy Susan Sarandon. Niestety w UK wygląda to zupełnie inaczej, bo tutaj możesz mieć najlepszą szkołę aktorską w kraju skończoną i możesz mieć najlepszego agenta w mieście czy też w kraju, ale jeśli spędziłeś bądź spędziłaś za dużo czasu jako statysta, to niestety dostajesz od członków produkcji, od asystentów reżysera, castingowców tak zwaną szufladkę i siłą rzeczy będzie tobie zdecydowanie trudniej zrobić jakąkolwiek aktorską karierę, tym bardziej w filmach hollywoodzkich. Ja na szczęście nigdy nie planowałem co prawda jakiejś wielkiej kariery aktorskiej, natomiast z czasem zrozumiałem, że statystowanie dla osób ambitnych, czyli powiedzmy młodszych, które traktują statystowanie tylko i wyłącznie jako sposób na zarabianie pieniędzy i płacenie rachunków, to nie jest najlepsza droga. Może ona jest fajna, ale ona jest krótka. To nie jest kariera do emerytury, to jest tylko pewien etap w życiu, który wcześniej czy później się zakończy. Ja otarłem się o plany 10 wielkich hollywoodzkich produkcji i w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że w moim życiu nie zmieniłoby się absolutnie nic, gdybym pojawił się na planie jako statysta po raz 11. Okej, no może poza pieniędzmi, ale z drugiej strony pieniądze można zarabiać nie tylko na planie i w ogóle umówmy się, że na showbizie świat się nie kończy. Są inne, a zaryzykuję stwierdzenie, że nawet dużo lepsze sposoby na zarabianie pieniędzy. Skoro nadal mnie oglądasz, to w ramach bonusu dla wytrwałych powiem Ci zgodnie z obietnicą, ile zarabia taki statysta na planie filmowym w UK. Znajomy sąsiada ponoć wyciągał 400 dziennie na Gwiezdnych Wojnach. Ale czy takie pieniądze faktycznie są możliwe? Tak, ale z jednym zastrzeżeniem, bo żeby dostawać takie pieniądze, a nawet większe za dzień pracy, to nie wystarczy być statystą. Trzeba mieć dodatkowe umiejętności, coś w stylu szermierka, jazda konno, obsługiwanie broni palnej, sztuki walki, nie wiem, gimnastyka, akrobatyka, czy nawet udzielanie pierwszej pomocy. Czyli to są, tak szczerze, umiejętności, którymi powinien dysponować kaskader, a nie zwykły statysta, który przychodzi sobie o 6 rano, je śniadanko, ubiera się w kostium, a potem
potem przez pół dnia siedzi sobie w poczekalni i gada sobie ze znajomymi. No jeśli ktoś myśli, że za takie coś i dostanie 400 bądź więcej, no to niestety taką osobę czeka bardzo gorzkie rozczarowanie. A ile w takim razie może zarobić taki zwykły statysta, który tych wyżej wymienionych umiejętności nie posiada? Stawka bazowa, która jest naliczana różnie, to może być 7, 8 bądź 9-godzinny dzień pracy, to jest jakieś 111 funtów z groszami. Do tego mogą dochodzić różne dodatki za nadgodziny i inne rzeczy, czyli no tak pi razy oko, taki przeciętny statysta za dzień pracy na hollywoodzkim filmie w UK może zarobić coś około 150 do 180 funtów dziennie. Jeśli chodzi o dodatkowe opłaty, to na przykład mi kiedyś zapłacono 12 funtów tylko i wyłącznie za to, że w jakimś brytyjskim serialu w jednej scenie jechałem na rowerze, innym razem w Jack Ryan The Shadow Recruit zapłacono mi chyba 30, a może i 50 funtów, tylko i wyłącznie za to, że w jakiejś scenie śpiewałem w chórze. Natomiast za mój rekordowy dzień pracy, czyli 14 godzin na Kopciuszku, o których mówiłem wcześniej, dostałem równo 297 funtów. Dodam jeszcze, że od tych wszystkich opłat trzeba odliczyć prowizję dla agencji, która w tym kraju wynosi coś pomiędzy 15 a 20%. Tak to wszystko wygląda w rzeczywistości. Co ja miałem zatem powiedzieć mojemu sąsiadowi? Podtrzymać jego entuzjazm, czy od razu sprowadzić go na ziemię? Pomyślałem, że tam, ja już swoje przeszedłem, a on jest dopiero na początku swojej drogi. A niech ma! A może on faktycznie ma jakieś umiejętności, o których ja nie wiem? Zobaczymy. A czy ja żałuję tych prawie 10 lat spędzonych na planach filmów jako statysta? Absolutnie nie. Uważam, że to był naprawdę fajny czas, mnóstwo przygód i niezapomnianych przeżyć, których nie zamieniłbym na nic innego w życiu. U mnie po prostu nadszedł ten moment, kiedy zrozumiałem, że statystowanie już przestało mnie prowadzić tam, gdzie chciałem dojść. I to nie jest tak, że to był zły sposób na życie. Ja po prostu uznałem, że nadszedł najwyższy moment, żeby pójść dalej, bo i czasy się zmieniły, i ja się zmieniłem, i tak dalej, i tak dalej. I to tyle w temacie. Jestem ciekaw, drogi widzu, co ty sądzisz na ten temat? Czy statystowanie to jest coś, co by cię interesowało i czego chcesz spróbować? Czy też nie? Czy też masz inny plan na życie? Tak czy owak, napisz mi koniecznie swoje zdanie w komentarzu. Ja na pewno przeczytam i z jeszcze większą chęcią ci odpowiem. I tradycyjnie, jeśli podobał ci się ten film i chcesz więcej, to koniecznie zostaw mi łapę w górę, a także kliknij w suba oraz w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Oczywiście podbij ten film, jeśli chcesz, aby go zobaczyła większa widownia. Natomiast jeśli chcesz wesprzeć mój kanał, możesz postawić mi wirtualną kawę, a ja w zamian umieszczę twoje imię, nazwisko bądź nika na specjalnej liście w kilku kolejnych filmach. Link do wsparcia masz na dole w opisie, w przypiętym komentarzu oraz w rogu ekranu. I oczywiście wielkie dzięki za oglądanie do samego końca. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia wkrótce. Cheers!